Bijatyki, jakże ich nie kochać. Mortal Kombat, Tekken, Street Fighter, Dead or Alive, BCV, Virtua Fighter. Zaraz kurwa, co? BCV? Bijatyka maszynami budowlanymi? Ale że jak to kurwa? Ano tak to. Nie ma to jak przyjebać komuś betoniarką w ryj albo pierdolnąć z liścia wywrotką. Gra została wydana przez Midasa Kutasa, co już napawa lekkim podejrzeniem, że będzie to chujnia pierwszego sortu. Ale nie uprzedzajmy faktów. Sam pomysł wydaje się być dość absurdalny, ale jak podlejemy to jeszcze japońskim sosem chujowizny, dorzucimy idiotyczną fabułę i okrasimy to wszystko niezbyt dobrymi scenkami mangowymi, mamy pełen obraz BCV. Ale od początku. Look here! Adachi Raita! Hey, move! We're hard at work again today. Out of the way! Move! Move or I'm smashing through! Okay? W grze wcielamy się w jakiegoś niezbyt rozgarniętego, żeby nie powiedzieć pierdolniętego gościa, któremu jakiś dziadyga wmawia, że jest kurwa alfą i omegą w prowadzeniu spychacza i że zła korporacja zabiera kolejne przetargi i jedyną szansą jest zebranie największych przechujów wśród kierowców betoniarek, dźwigów i wózków widłowych, aby zbudować armię i przeciwstawić się złemu łysemu grubasowi, który utożsamia złą korporację. Tyle tytułem wstępu, ale jeśli myślicie, że to już i tak chujnia, to poczekajcie na niesamowite zwroty akcji, jakie zaserwowała nam gra. Karuzela wykurwistości dopiero się rozkręca. Aby zdobyć nowych roboli, musimy stoczyć walkę 1 na 1 naszymi zajebistymi maszynami. I tak mamy do wyboru takich fighterów jak dźwig, walec, wywrotka. Kurwa, jak to zajebiście brzmi. Nie tam Johnny Cage albo Kasumi z fajnymi cycami, ale wywrotka. Ja pierdolę. Zakładam, że w Japonii są ludzie, którzy pakują w rury wydechowe betoniarki niesforne części ciała albo liżą błotniki wywrotką, bo chyba tylko dla takich osób ta gra jest skierowana. Jako że gram fabułę składającą się z 16 chapterów, mam z góry przypisany pojazd, którym się będę napierdalał. Walka zdecydowanie wygląda nie tak. Przypomina to jakiś wrestling pacjentów szpitala geriatrycznego po zaaplikowaniu podwójnej dawki głupiego jasia i lewatywy zimną wodą. Pojazdy jeżdżą niemrawo, niby są jakieś ciosy, ale aż do końca gry nie wiedziałem co robię. Raz naciskam guzior, coś tam się dzieje, raz pojawiają się jakieś pręty. Tak, wiem, jest to dwutetownik. Energia pokazana jest przez jakichś ludków, którzy po jakimś czasie zaczynają się zginać do własnej pały oraz jakaś tajemnicza linka, która chuj wie co znaczy. Od czasu do czasu uaktywnia się cios specjalny, ale o tym później. W instrukcji nie jest nic kurwa wyjaśnione o co chodzi, więc napierdalam guziory jak bezmózgi szympans, licząc, że coś się zadzieje, zanim wypierdolę baranka w telewizor, pozbawiając się tym samym swojego okna na świat. Przez kolejne etapy spotykamy kolejnych przygłupów. Jakiś gościu popierdala koparką i pojawiają się wokół niego motyle, jakieś lafiryndy, wielki pajac w różowym sweterku, który bynajmniej nie jest fanem gruchy, o czym powiem za chwilę, pies, kurwa, tak, pies jest jednym z kierowców koparki. No rozjebało mi mózg w tej chwili, kurwa, pies. Pies jeździ koparką. God damn it. Walki odbywają się na sporej arenie, po której można popierdalać w dowolnym kierunku. Są jakieś przeszkadzajki w postaci blachy falistej czy dołu pełnego gówna. I o ile zamysł był dobry, o tyle lawirowanie w takim chujstwie pojazdem, gdzie kamera robi wszystko, aby najebać ci we łbie, to dość spore wyzwanie. Niektóre ciosy po przytrzymaniu guziora ładują się chwilę i dopiero po jego puszczeniu z całym impetem wjeżdżasz jakiejś lafiryndzie w dupę złotym czołgiem. Znaczy koparką. Z tym, że ładowanie ciosu jest delikatne, więc jak uderzysz w cokolwiek, to chuj bombki strzelił i trzeba go ładować od nowa. Najbardziej tajemnicze są ciosy specjalne. Tutaj to już za chuj nie wiem o co chodzi. Czasami jak ścierasz się pojazdem, pojawia się biała kula i mordy naszych kierowców, którzy prują się w niebogłosy i w sumie
chuj to cokolwiek daje. Back into it! Come You come bumbler! on! You Come on! bumbler! Come You on! Come on! bumbler! You Come on! bumbler! Respect your elders! Best of Albo cios specjalny, który jest jeszcze większym absurdem niż wszystko w tej grze. Cios specjalny objawia się jakimś kółkiem wokół pojazdu, wtedy też trzeba dotknąć przeciwnika, aby rozpocząć szaloną sekwencję, po której wypierdolisz fikoła z sandałów. Do dziś nie wiem, co uaktywnia te ciosy. Ma to związek chyba z tą linką pod energią postaci. No nie mam kurwa pojęcia, co to robi. Ale czasami lina jest sflaczała, a czasami napięta jak psia końcówa. Czy to podniecenie kierowcy, że mu napina się faja jak jeździ koparką? Nie wiem kurwa, poważnie, nie mam pojęcia o co tu chodzi. Jak lina jest prężna, sprężysta i soczysta, możesz wyjebać ciosem specjalnym. Czego tu nie mamy? Wielka osa, która żądli pojazd przeciwnika, jakiś kolos z mieczem, który napierdala drugiego, banda biegających ludzi, którzy w sobie nie wiadomo co robią. Karuzela zajebistości, tutaj jest już tak rozkręcona, że jeżeli nie założyłeś gumowych majtów, to obsrasz wokół wszystkie ściany. Inną rzeczą, którą odkryłem w końcowej już części tego fabularnego i gameplayowego majstersztyku, to te białe chałupki na planszach. Jak uda ci się ją rozwalić, to wylatuje z niej 4 gości ujeżdżających młoty pneumatyczne, którymi napierdalają przeciwnika. Parada wyjebanych pomysłów jednak tutaj się nie kończy. Jeśli uda ci się w tym paralitycznym tańcu przypominającym taniec godowy kulawych bażantów z odciętymi głowami pokonać przeciwnika, gra w swojej wspaniałości raczy cię kolejną wstawką przerywnikową, czyli jakieś najebane 3 obrazki na krzyż i na dole tekst. A jak fabuła dobrnęła do wyjątkowo spektakularnego, mega galaktycznego, wykurwionego momentu, to jest i animacja. No i te animacje. Wprowadzają co prawda nowe istotne fakty do fabuły, która trzyma cię przy telewizorze lepiej niż nowy odcinek Ojca Mateusza. Jako że niektórzy mają problem z tym, że zdradzam meandry fabuły, zamierzam nie spoilerować wszystkich wspaniałości, które na was czekają, bo przecież każdy chętnie po tą grę sięgnie i szkoda im psuć zabawy. Jeden z naszych zwerbowanych patafianów okazuje się być o innych preferencjach seksualnych. Jak się okazuje, był w związku z innym osobnikiem z naszej drużyny. I ciekawą rzeczą jest scenka przerywnikowa, w której jeden wspomina, że gdy ten drugi go porzucał, nosił właśnie jego... No i tutaj jest niedopowiedzenie. No kurwa. Właśnie, z takim materiałem przyszło mi pracować przy tym odcinku. Jednak szybko nasi przystojni chłopcy rozwiązują problem, ścierając się na szczerym polu i potem mamy przedziwną animację, której przesłania nie rozumiem, ale pokażę ją wam w całości. Hey, you'll be working hungry if you don't. Zasadniczo ideą świata, w którym ta zacna produkcja się toczy, jest napierdalanie się walcami i betoniarkami o byle gówno. Typu: Zrobiłem ci kanapkę z baleronem, ale ja chciałem z salcesonem. Ty niewdzięczny chuju, przejadę ci walcem po grdyce. Zamknij się, baleronowy piździelcu, rozjebę ci rzepki w kolanach moim spychaczem. i walka. Jakby każdy problem można było rozwiązać napierdalając się na budowie koparkami. No pięknie. I tak przez kolejnych 16 etapów zajebistości. Na końcu jest mega twist, który jest niezwykle ciekawy, a którego nie zdradzę, bo oczywiście są ludzie, którym przeszkadza, że spoileruję. Więc podziękujcie im za to. Pomyślicie, o kurwa, czy tą grę robiła jedna osoba i pies? Nie kurwa, potężny team wymieniony na końcu gry pozwala przypuszczać, że nad tą wspaniałością tyrało gigantyczne studio deweloperskie, harując po godzinach, by dopieścić w każdym calu swoje wiekopomne dzieło. Każdy, kto znalazł się w kredytach, powinien zapierdalać na galerze, kurwa, powinien wiosłować na niej koparką, powinni im podawać żarcie do ryja wózkami widłowymi i robić masaż walcem. Ja pierdolę, jak można w ogóle wpaść na taki idiotyczny pomysł? Ja rozumiem, że to Japonia i tam jedzą własne żygi albo robią teleturnieje, gdzie pierdzą mąką, no ale kurwa, ktoś to wydał na rynek europejski, ktoś dał hajs na to, aby gracze w swoich europejskich domkach kupili ten produkt, odpalili na swoje PS2 i grali, a przecież ta gra nie ma prawa istnieć, jest niegrywalna, głupia i śmierdzi chujem. Ej, a tak w ogóle to po co ja w to gram?